Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Agatha Christie, Morderstwo w Orient Expressie. Moi drodzy, z tego co pamiętam, to musimy pomóc obsłudze kuchni w przygotowaniu chłodni, żebyśmy nie byli głodni. W takim razie podejdźmy sobie tutaj do pracowników i z nimi porozmawiajmy. Thank you for coming to help us. It is impossible to fit everything into the Gary's refrigerator. Obviously, my entree are more important than dessert. If Mr. Mori delays his lobsters for a day or two, we can restock at another station. Delay? You ask me to delay? Brea? Calm yourself, my friend. I'm sure we can find a solution. Is that a diagram of the refrigerator? May I see it? Yes, he refuses to look at it. Analiza postaci. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Narodowość. Co my tutaj mamy? Amerykanka, Marokanka, Hiszpanka. Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno bym wykluczył Marokankę, ponieważ wydaje mi się, że Marokanki mają ciemniejszy odcień skóry. Więc może być to Amerykanka bądź Hiszpanka. Wiek? No zdecydowanie jest to młoda kobieta. Mógłbym powiedzieć, że 27 lat, ale wygląda bardziej na 19. Zawód? No na pewno kierowczyni. W sensie kierowczyni jako kierowca, czy kierowczyni jako kierownik? Wydaje mi się, że kierownik. Think, Poirot. That is not a good answer. No w sumie może być Hiszpanka, nie? Biorąc pod uwagę fakt, że chcą tutaj przygotować homary. I do not think that's the right answer. 27 lat? No, not good. Cukierniczka? Amerykanka? I'm right again. That happens to me a lot. No dobra. To nie było dobre rozwiązanie z mojej strony. Przyznam się szczerze, że pomyliłem się. Dobra, co my tutaj mamy? Puzzle. Okej. To pasuje zdecydowanie tutaj. A, dobra, to są takie puzzle, to wcale może nie być takie proste. Przygotować miejsce. Ja pamiętam, że takie puzzle, ale w wersji fizycznej, zawsze układałem z mamą w grudniu. No i widzicie, tu już mi brakuje miejsca. Okej. To może trochę potrwać. Zanim ja to tutaj odgadnę, jak to powinno być ułożone. Bo ja rozumiem, że tego obracać nie mogę. A nie, mogę. A nie, to jest jedynie cofanie. Tu mam jeszcze jakieś podpowiedzi, jeżeli wezmę na te. Nie, na razie podpowiedzi nie będę używał. Postaram się to rozwiązać samemu. Jeżeli będzie to trwało dłużej niż 5 minut, to po prostu wezmę podpowiedź. Okej, tu jest dobrze na tą chwilę. Tu mam takiego klocka. Ten klocek pasuje mi... Powiedzmy, że prawie pasuje, ale nie do końca. To już mi tutaj nigdzie nie pasuje. To by mogło być tu. To by pasowało tu. Ale znowu, to mi nie wejdzie tutaj. A to jak mi wejdzie tutaj, to będę miał puste pola. Czyli coś tutaj jest na pewno źle. To mogę dać tu, ale znowu tu mi się nie zmieści to, co powinno się zmieścić.
Dobra, skorzystajmy z podpowiedzi. Ujawnij podpowiedź. Sprawdź. No dobra, czyli wiemy, że taki klocek powinien być tutaj na samej górze i od tego powinniśmy zaczynać. Czyli to powinno być tutaj. Świetnie. Dużo mi to nie pomogło. A może? Akurat dużo? No zobaczymy. Dobra, mamy to. Dużo mi to pomogło. Et voilà. You saved tomorrow night's dinner. Mr. Poirot, I will reserve the finest lobster just for you. I look forward to it, monsieur. And to the dessert, mademoiselle. Hopefully. That will be the last mystery you face on our journey, my dear Poirot. Your compartment for tonight only is at the back of the second-class carriage, number 102. Tomorrow, you move to a private compartment. Znajdź swój przedział, nowy trop. Bóg powiedział, że mój przedział ma numer 102. Muszę go znaleźć. Jak rudy 102. Polski czołg. Czyli rozumiem, że muszę tutaj wejść. Welcome, Monsieur Poirot. I apologize for the delay. Thank you, Monsieur Michel. I am delighted you could accommodate me. WC. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, akcja gry rozgrywa się w 2023 roku. Jestem ciekaw, czy mają tutaj dostęp do Wi-Fi. Wrong compartment. I need to find number 102. These first-class rooms are very spacious and luxurious. Ale piękny wagon, jaka sypialnia, ja pierdzielę. W takim czymś aż by się chciało podróżować. Wrong compartment. I need to find number 102. Pardon me? Oh, my apologies. Proszę się przesunąć. Wrong compartment. I need to find number 102. Dobra, nie będę klikał w te wszystkie pokoje, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Mamy tutaj zresztą albo wagon numer 1, albo pierwszą klasę. Aha, to jest prawdopodobnie wagon numer 1, to jest prawdopodobnie wagon numer 2. Z toalety chętnie skorzystam. Taka malutka. Szczerze powiedziawszy, wolałbym, gdyby toalety były w przedziałach, prywatne. This lady has a style of her own, eccentric but chic. No jest taka kolorowa, troszeczkę jak papuga. 106, 105, 104, 103, 102. To jest nasz przedział. Z niebieskim motylkiem. Excuse me, I think you made a mistake. You are Mr. Harris? No, my name is McQueen. There is no other berth on the train, monsieur. All is arranged. Yours is the upper berth. We start in 1 minute. The train's remarkably full. En voiture! Listen, sir, if you'd rather have the lower berth, easier and all that, well, that's all right by me. No, you are too amiable. It is for one night only at Belgrade. Oh, I see. You're getting out of Belgrade. Not exactly.
Minęła noc, odkąd pociąg opuścił Stambuł. Jest wieczór drugiego dnia podróży. Szesnasty grudnia 2023 rok, godzina 19. Ladies and gentlemen, dinner is served. You may join the rest of the passengers in the dining car. Nowy trop. Spotkaj się z Bugiem w wagonie restauracyjnym. Z przyjemnością. Powinienem udać się do wagonu restauracyjnego na kolację. Poza przyjemnością z jedzenia homara da mi to doskonałą okazję, by poznać współpasażerów. Nigdy nie jadłem homarów. Nawet nie mam zielonego pojęcia, jak smakują. Ale obstawiam, że mają jakiś taki, nie wiem, morski posmak, jak ryby. Dzień dobry. Excuse me, monsieur. Pierre asked me to inform you that a passenger left us, so his room is yours. Monsieur Bouc instructed that your things be transferred to room 202 during dinner. You will be more comfortable in first class. It is true what you say. Thank you. Mr. Fouché, monsieur. Aha, czyli jednak jedynka na wagonie to jest pierwsza klasa, a nie wagon numer 1. Dobra, mamy mały magazynek. Są pudełka, z których nic tak naprawdę wyjąć nie mogę. Przynajmniej na tą chwilę. Gdzie by się tutaj dosiąść, bądź do kogo? Please, my friend, join me. I have taken the liberty of ordering you your lobster. Thank you. It appears our fellow passengers are all gathered here again tonight. If I had but the pen of a Balzac, I would depict this scene. Oh, it is an idea, that. Ah, you agree. It has not been done, I think, and yet it lends itself to romance, my friend. All around us are people of all classes, of all nationalities, of all ages. For 3 days, these people, these strangers to one another, are brought together. They sleep and eat under one roof. They cannot get away from each other. At the end of the journey, they part. They go their several ways, never perhaps to see each other again. Certainly it interests us, inviting us to watch and wonder about their lives. I know you, my friend. Even now, your mind, it is at work. Let us test it. For example, what do you make of those two? Której dwójce? Obserwuj pasażerów. Wykorzystam kolację, by przyjrzeć się bliżej współpasażerom i naszkicować sobie w głowie ich portrety. I was visiting my daughter. She works at the American Embassy in Istanbul. I told her she'd never find a husband there. Since I wanted to see Paris on my way home, she told me I should take this high-class train. I can't wait to see Paris. It looks beautiful in the movies, but it couldn't be more beautiful than Schenectady in the good old US of A. That's where I'm living now. And you, Miss Debenham, was it? Where do you hail from? I was born in the UK. Oh, that's in England, isn't it? What do you do for a living? I teach English to children in other countries. I see. Oh, I wish I spoke a foreign language. My daughter speaks several languages. Let me tell you about her work. It's very important. No dobra, co my tutaj mamy? Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Narodowość Brytyjka. Wiek? Wydaje mi się, że ma coś koło 40. No, wygląda na młodą kobietę, ale nie oszukujmy się. No jest nauczycielką. Nauczycielka angielskiego. My little grey cells did not let me down.
There is much you can learn about someone just by observing them and listening. For example, that lady is reserved. She reveals little. She is self-contained. Some secret prompts her to allow her dinner companion to carry the conversation. I confess, in this case, what I witnessed in Istanbul suggests more, but I will respect her privacy. You will always amaze me. Dobra. Komu mogę się jeszcze przyjrzeć? Mamma mia, you can feel the power of engine. We climb into the mountains with ease. I know something about the power, and this baby has it in spades. There's something special about a train, I'll give you that. I sell toys, and model trains are one of our biggest items. And not just for children either. You sell model cars too? Sure, but give me a train any day. Oh, my friend, what do you have against the cars? Now I work at Fortuna in Italy as a spokesperson. We are producing the next generation of electric cars, the Fortuna Firenze. Like the city, it is beautiful. We got the competitors looking over their shoulders so much, they're going to hit something. Didn't mean to be insulting. It's just that there's something magical about a train. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Wydaje mi się, że jest Włochem, biorąc pod uwagę fakt, jak mówił Mamma mia, jak Mario. Raczej starszy z niego gościu. 59 lat. Chociaż z drugiej strony, może też mieć 35 lat. Ale dobra, powiedzmy, no i co? Jest kierowca, ogrodnik, grzecznik. This is wrong, but I'm never far from the truth. A jednak popełniłem gdzieś źle. Poczekajcie, bo on mówi, że... no nie jest kierowcą, jest rzecznikiem. Czyżby miał 35 lat? My little grey cells did not let me down. The loud gentleman is very confident, a master of his own fate. It is as much in the inflection as it is in the words. He believes in winning, also that he is the one who will win. You are a magician. Oh, it is not a parlor trick, my friend. It is simply observation. My friend, this is one of the best desserts I have ever eaten. You have always had the sweet tooth. But this, it is a masterpiece. I can't understand how the dessert can be so good. I would love to know what the recipe is. Szczerze powiedziawszy, to nigdy nie lubiłem analizować postaci pod względem wyglądu i tego, ile mają lat. Naprawdę, można się pomylić. Nawet niekiedy młode dziewuchy z gimnazjum wyglądają jak licealistki, albo na przykład stare osoby, które mają powyżej 60 lat, wyglądają na 40 lat. To nie jest fajne, tak analizowanie. To jest tak, jakby oceniać książkę po okładce. Spróbuję zdobyć przepis pani Nielsen dla mojego przyjaciela Booka. Bądź co bądź, mam u niego dług. No dobra. Czy ja będę mógł wstać od stołu? Mamy menu. Starter. Main dish. Desert. Przystawka. Łosoś w stylu gawlak z vinaigrette z limonką. Semolina jęczmienna i chrupiące warzywa. Danie główne. Medaliony z homara pieczone z kremem czosnkowym z ziemniakami sauté, ze spienionym masłem i aromatycznymi orientalnymi ziołami. Deser. Specjalny deser niespodzianka Orient Express. I couldn't tell what flavor the ice cream is. Waniliowy, cytrynowy. It looks like lemon. Look at the zest. Yes, I wasn't sure what that was. To wygląda jak malinki. What is the red fruit? Truskawka, malina. It looks like a raspberry.
You have a good eye, Poirot. Dobra, tutaj mamy jakiś... coś... The biscuit is the foundation of the dessert. All else is built upon it. What do you think? Zmielony biszkopt, mus czekoladowy. To wygląda jak biszkopt, to raczej nie jest chyba mus czekoladowy. It looks like crushed biscuits, my friend. Finally observed, indeed. Poirot, I am embarrassed to ask you a great favor. My friend, I am on this train due to the great favor you have done me. How may I assist you? This dessert is sublime. If only I had the recipe. Unfortunately, the pastry chef, Miss Nielsen, she will guard her secrets. But you, my friend, I am sure you could make her confess. You wish me to persuade the pastry chef to give up her recipe? You who are the expert at interrogation. Book, it is a dessert. It is the pinnacle of desserts. You, my friend, who, as you say, are on this train, I blush to remind you. Fine, you win. Again, what wouldn't I do for you, my friend? Oh, thank you, Poirot. Good luck. Czyli musimy zdobyć przepis dla Booka. No to może nie być proste. Każdy cukiernik powinien trzymać swoją tajemnicę w tajemnicy, jakkolwiek to brzmi. Good evening, mademoiselle. Good evening, sir. How can I help you? That was a magnificent dessert you served us tonight. I wanted to tell you personally how much both Monsieur Bouc and I enjoyed it. Thank you very much, sir. In fact, it is so good. Monsieur Bouc insists on knowing how you made it. Oh, sir, I'm sorry. You must know a chef never gives away their recipes. But, well, you helped with the refrigerator, and without space in it for me, there would have been no dessert. Very well. To prepare tonight's dessert, first I melt sugar to make caramel. Then I spread this caramel to make tuiles. Between two tuiles, I add a small scoop of lemon ice cream, and I put the whole thing on a strawberry crown. Poirot, you are suspicious even now. The pastry chef gave up her prized recipe a little too easily. I sense she wasn't entirely honest with me. No tam nie było truskawek, tylko maliny. Które z tych zdań zawiera kłamstwo? Najpierw stopiłam cukier, by powstał karmel. Następnie rozprowadziłam go, by przygotować tuile. Pomiędzy dwoma z nich umieściłam małą łyżkę lodów cytrynowych. Całość umieściłam na truskawkowej koronie. No mi się wydaje, że tam były malinki. Thank you for sharing your recipe with me. But I doubt those are strawberries you're using. Oops. You have a good eye, Monsieur Poirot. Very well. What fruit do you think I used? Wiśnie, maliny, agrest. You used raspberries, not strawberries. I'm not fooled. You're right. Mr. Bouc, he couldn't tell the difference. Let's move on to the bottom part of the dessert. My favorite part of the dessert. First, I melted some butter. I crumbled pieces of chocolate into the butter. Then I placed the mix in a circular mold. Finally, I let the whole thing cool down to let it harden. No dobra, ale ona mówi, że jest to masa czekoladowa, a my mówiliśmy, że jest to biszkopt. Najpierw stopiłam trochę masła. Dodałam do niego pokruszoną czekoladę. Potem umieściłam mieszankę w okrągłej formie. Na końcu wstawiłam całość do chłodni, żeby okrzepła. Być może, ale wydaje mi się, że jest to biszkopt, a nie czekolada. It's certainly not chocolate that you've crumbled. I see you do have an excellent palate. Do you know what ingredients I used? Płatki kukurydziane, beza, zmielony biszkopt. A clever pastry chef might mix crushed biscuits with butter to create this delicious base. That's it. You're getting closer to the entire recipe. Closer? I've caught murderers with less difficulty than this. I'll give you one last challenge. I'm sure you will be able to figure out the order I mix my ingredients in. If you can, you will have earned my recipe. Mademoiselle, solving the murder of Roger Ackroyd was easier than this. Nowy węzeł, przepis na deser, mapa myśli. Dobra. Czy ja będę w stanie tutaj odgadnąć, jaką kolejność jest do przepisu? Wanilię dodaje się bezpośrednio przed dodaniem mąki. Otwórz właściwą kolejność dodawania składników kustardu.
Jajka dodaje się na początku albo na końcu. Skórkę pomarańczową dodaje się później niż mąkę. Nie należy dodawać cukru bezpośrednio przed mlekiem lub bezpośrednio po nim. Cukier dodaje się później niż wanilię. Jajka i skórkę pomarańczową są w przepisie obok siebie. Czyli jajka i skórka pomarańczowa są obok siebie. Ale w jakiej kolejności? Wanilię dodaje się bezpośrednio przed dodaniem mąki. To jest chyba nie, to jest wanilia. Wanilię bezpośrednio przed dodaniem mąki. Jajka dodaje się na początku albo na końcu. Jajka wydaje mi się, że na początku, gdzie na końcu? Skórkę pomarańczową dodaje się później niż mąkę. No właśnie. Czyli skoro jajka i skórka pomarańczy muszą być obok siebie, a mąkę dodaje się później niż to, czyli jajka powinny być w pierwszej kolejności, potem to mąka, skórkę pomarańczy dodaje się później niż mąkę. Później. Dobra. Czyli ja bym to zrobił tak. Wanilię dodaje się bezpośrednio przed dodaniem mąki. Czyli skoro dodajemy tutaj mąkę, to tutaj powinna być wanilia. Jajka dodaje się na początku albo na końcu. Skórkę pomarańczową dodaje się później niż mąkę. Ale skórka powinna być obok siebie przy jajkach. Nie należy dodawać cukru bezpośrednio przed mlekiem lub bezpośrednio po nim. O kurde. Przed albo po nim. Czyli cukier tu być nie może. Cukier dodaje się później niż wanilię. Czyli wanilię dałbym tutaj, cukier daje się później niż wanilię, a mleko dałbym tutaj. No, not good. Czyli coś jest źle. Wanilię dodaje się bezpośrednio przed dodaniem mąki. Wanilię bezpośrednio przed dodaniem mąki. Nie należy dodawać cukru bezpośrednio przed mlekiem lub bezpośrednio po nim. That was easy. Dobra, to nie było wcale takie skomplikowane. Wystarczyło zamienić dwa elementy ze sobą. As promised, my recipe is yours. Give me 5 minutes to write it down for you. Thank you. I am in your debt. No i świetnie. I can take advantage of this moment to resume my little observations of the passengers. Dobra, dalej muszę zaobserwować współpasażerów. Did you enjoy the meal? I'm not used to meals like this. You do not have good restaurants in Kenya? Actually, we do. This is in the 1930s. I did not mean to offend. You didn't like the meal? The lobster, it was undercooked, and the potatoes were too dry. I expect, being Princess Dragomirov's assistant, you must be used to eating well. Cooking is an art. You do not need to wear the chef's hat to be an artist. What is your favorite dish? Curry roast. It is a specialty of mine. No dobrze, przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Narodowość: Brytyjka, Niemka, Szwajcar. Dragomir, asystentka Dragomir. Wiek: raczej 33 lata. Zawód: asystentka. Think, Poirot. That is not a good answer. Dobra, wydaje mi się, że z narodowością mogłem tutaj przesadzić. Dragomir. But I'm... Et voilà. No popełniam takie małe podstawowe błędy, tak? Ale nie są to jakieś błędy, które... no nie można wybaczyć ich. I made a lot of progress on the expenses last night, sir. I should be done by tomorrow morning. You're supposed to be a fast worker, Hector. Sorry, sir. Working here is not as comfortable as in our office in Boston. You're lucky to ride in a train like this. Boston, czyli Ameryka. Wiek... No i teraz ciężko powiedzieć, czy on ma 22 lata, czy 40 lat. Bo wygląda mi na tyle i na tyle, no. Lekarz, sekretarz, prawnik.
No właśnie, kim on jest? Prawnikiem? I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right answer. That's the right answer. Here you are, sir. My recipe. Please tell Mr. Book he should not expect my recipes for the other desserts. Thank you very much, mademoiselle. I know he will sincerely appreciate the gesture, and I will make certain he gets the message. Dobra, mamy przepis dla Booka. Zatem przekażmy go mu. Poirot, you were gone such a long time. It proved more challenging than I expected. This is wonderful. Did it require the use of your little grey cells? More the exercise of my little taste buds. Thank you so much, my friend. Eat your dessert. You've earned it. Good evening. My name is Ratchet. I think that I have the pleasure of speaking to Mr. Hercule Poirot, is that so? You have been correctly informed, monsieur. Your exploits are well known on my side of the Atlantic. In my country, we come to the point quickly. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. Are you interested in earning a lot of money? My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why, naturally. I understand that. But this, Mr. Poirot, means big money. Big money. Ogromne pieniądze, powiadasz, tak? Analiza postaci na pewno nie jest Włochem. Bardziej bym wstawiał, że jest Amerykaninem. Wiek? No to już jest starszy człowiek, ma siwe włosy, 62 lata. Biznesmen. Tak bym obstawił, tylko czy faktycznie on jest Amerykaninem? I'm right again. That happens to me a lot. What is it you wish me to do for you, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot, I am a rich man. A very rich man. Men in that position have enemies. I have an enemy. Monsieur, in my experience, when a man is in a position to have, as you say, enemies, then it does not usually resolve itself into one enemy only. Yes, I appreciate that point. Enemy or enemies, it doesn't matter. What does matter is my safety. My life has been threatened, Mr. Poirot. Now, I'm a man who can take pretty good care of himself. But as I look at it, a little insurance wouldn't hurt. And remember, big money. I regret, monsieur, that I cannot oblige you. What's wrong with my proposition? If you will forgive me for being personal, I do not like your face, Mr. Ratchet. Now, if you wouldn't mind, I'd like to finish my coffee peacefully. Ale go zjechał. Nie podoba mi się pańska twarz, to panu nie pomogę. No, a mi się wydaje, że tutaj chodziło o jakieś szamrane interesy. Idź spać do swojego nowego przedziału. Dobra, który to był nasz nowy przedział? Powinienem udać się na spoczynek w moim przedziale. No na pewno pierwsza klasa, z tego co pamiętamy. A pewnie przejście do pierwszej klasy znajduje się tutaj. A jak sobie wszedłem do kuchni. Inspekcja. Czy świeże są warzywka? No powiedzmy, że tak. Czy mogę sobie wziąć piwerko do przedziału? Nie mogę. No ale pewnie nie jest to alkohol, tylko zwykła jakaś woda gazowana. Tędy nie przejdę. Aha, bo to jest przechowalnia. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście się przejechać takim pociągiem. Orient Express. Kurde, to jest moje marzenie. No ale zdecydowanie spać w pierwszej klasie.
A nightcap, Monsieur Poirot? A cup of coffee, Monsieur Fauché. Then I will retire to my new compartment. I am sure you will find it to be most comfortable. Nie ma to jak pić kawę przed samym snem. We have stopped? Yes, sir. Belgrade Station. If you'd like to go out and get some fresh air, now is the time. The train leaves at 9:15. No, I see that it is snowing. I will not seek out the fresh air. Probably a wise decision. May I suggest a chocolate to accompany your coffee? It is produced by my father, the best chocolatier in Switzerland. I would never refuse a chocolate with such high recommendation. I know you will enjoy it, and please let me know if there is anything else you require. Analiza postaci. Przeanalizuj tę postać, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Narodowość? Szwajcar. Skoro pochodzi czekolada od jego ojca. Wiek? Raczej 28 lat. Młody chłopak. Zawód? Barman. My little grey cells did not let me down. Everything was perfect. Thank you very much. My pleasure. Is there anything you require, monsieur? No, merci. No widzicie, niektóre analizowanie postaci przychodzi mi bardzo łatwo, a z niektórymi się męczę. Znaczy męczę się, no nie do końca się męczę. Trudno mi na przykład określić, kto ma jaki zawód. I thought you'd left us. You said you were getting off at Belgrade. Albo kto ma ile lat. You misunderstood me. But, man, your baggage, it's gone. It has been moved into another compartment, that is all. Oh, I see. No my teraz będziemy podróżowali pierwszą klasą. Tylko nie wiem, który przedział należy do mnie. I wish you a good night, Monsieur Poirot. Good night. Konduktor sobie coś tam notuje. I hope you'll sleep well and that your head will be better in the morning. It is just the cold. I'm now making myself a cup of tea. I hope it'll warm you up. I hope so. Good night. Well, good night, my dear. What a brave girl. On the other hand, that man there in the next cabin, Monsieur Ratchet, he scares the hell out of me. There's something wrong about that man. My daughter always says I'm very intuitive. When Mama gets a hunch, she's dead right. That's what my daughter says. And I've got a hunch about that man. He's next door to me, and I don't like it. I put my bags against the communicating door last night. I thought I heard him trying the handle. Well, whoever you are, I'm going right to bed to read. Good night. Good night, madam. Whoever I am? Starsza pani. Zdecydowanie. Monsieur Ratchet seems very upset. Nie podoba mu się, że odrzuciliśmy jego propozycję. No trudno. Dobra, łóżko jednoosobowe. Świetnie, już mi się podoba. Toaletka, stoliczek. Ale nie mam prywatnej ubikacji. Chyba że tutaj? Nie wiem. Mogę zamknąć te drzwi? Nie mogę. Idź spać. Ah, finally a real bed fit for a king or a very tired detective. Jaka piżamka. Ktoś dzwoni. Monsieur Ratchet? Ce n'est rien, je me suis trompé.
12:37. Znowu ktoś dzwoni. Ha, Herkulesie, masz zakrwawione oczy. Widać, że nie możesz spać. 1:15. Good night, madam. Czyli o godzinie 1:15 konduktor zaglądał do jakiejś kobiety. I teraz zagląda do nas. Wszystko w porządku? The American lady? Yes, don't worry. You'll know how Mrs. Hubbard is. Imagine to yourself the time I have had with her. She insists, but insists, that there is a man in her compartment. Just imagine it, monsieur. In a space of this size, where would he conceal himself? I argue with her. I point out that it is impossible. She insists. She woke up and there was a man there. And how, I ask, did he get out? And leave the door bolted behind him? But she will not listen to reason. That one does not leave time to listen. Zatrzymaliśmy się. The train has stopped, Mr. Michel? We have run into a snowdrift. Heaven knows how long we shall be here. I remember once being snowed in for 7 days. Where are we? Between Winkowski and Brod. Oh la la. It's time for me to go back to bed. I wish you a good night, monsieur. Or what is left of it. Coś mi się wydaje, że ta noc nie będzie spokojna. Jeszcze raz się upewnijmy. 1:15. 1:20, czyli 5 minut później. Aha. 1:45, 46. Już widzę tą minę Herkulesa. Nie jest zadowolony. Kobieta w różowym kimonie. Orient Express, 17 grudnia 2023 rok, godzina 9. The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. Nie narzekaj, Herkulesie. Co my tutaj mamy? Finest of curling irons for the moustache. Żelazko do wąsów? O kurde. Wax to preserve the perfect symmetry of the moustache. The moustache comb to tame unruly knots. Higiena osobista wąsów, no nieźle. The train still hasn't left. Ale widoczek mamy fajny. Naprawdę. Chociaż powiem wam szczerze, nie lubię zimy, nie lubię kiedy jest tak mroźno. Na sam widok mnie ciarki przechodzą. Czyli rozumiem, że po raz kolejny musimy udać się do wagonu restauracyjnego. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration, I'll be in deep trouble. Just text your people in Paris and warn them. Of course I tried that, but there is no network service in these mountains.
My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days, and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. I'm just too mad to talk about it. My colleagues were to meet me in Paris. They will wonder what has happened to me. I can get no words to them. What will they think? We have refugees to help. Czy mogę się do pani dosiąść? Good morning, madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov? We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Au revoir. A beautiful piano. What a luxury. Pity there's no one to play it. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Mr. Poirot. Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving, as if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. No dobra. Czy coś się tutaj zmieniło w tym kantorku? Mamy karton. The Orient Express bar is certainly well stocked. Czyli nikt głodny nie będzie. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Bouc asks for you to join him in compartment 203. Czyli musimy się udać do przydziału 203. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course, but you obviously have some influence with Bouc. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. No widzę, że tutaj współpasażerowie też się niepokoją, że utknęliśmy w zaspie. Słuchajcie, moi drodzy, musimy udać się do Bouca, dołącz do Bouca, w przedziale 203, ale udamy się tam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, z pozdrowieniami od Herkulesa Poirot. Hej!